Zbieramy się właśnie na lotnisko w Berlinie. Będziemy lecieć na wyspę São Miguel, w miejscowości Ponta Delgada. Planujemy zwiedzić Azory ponownie. Tak. W tamtym roku już byliśmy na Azorach, tylko na jednej wyspie. Na jednej wyspie właśnie. Tak. Teraz będą 4. Do samolotu nam jeszcze trochę zostało. Myślę, że mamy czas, ale musimy nadać bagaż. Dowiedzieć się, czy nie musimy go ponownie odebrać w Lizbonie i jeszcze raz nadać i przejść kontrolę bagażową. Ale to się dowiemy na miejscu. No, pewnie tak będzie. Dojechaliśmy już. Czekamy teraz na busika. Właśnie nam odjechał. Znaczy będzie za jakieś pół godzinki. Trochę zimno jest, ale słonko świeci, więc jakoś damy radę. Na Azorach ma być jakoś od 15 do 19 stopni, więc spoko. Dojechaliśmy na lotnisko busikiem. Teraz idziemy nadać bagaż. Ludzi sporo, ale może nam się uda. Są tylko 3 okienka, w tym jedno jest premium dla naszej linii. No i musimy stać. Walizki oddane, dostaliśmy bileciki. Jednak nie musimy odbierać bagażu, bo to leci wszystko bezpośrednio. Spytaliśmy się pani. Także teraz idziemy przejść przez bramki bezpieczeństwa i idziemy na piwko. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, ponieważ pierwszy raz widzę, żeby było miejsce na położenie telefonu. Wcześniej zawsze musiałem kombinować, jakieś dziwne rzeczy tu robić, a teraz jest spoko. Możemy... Portugal bardzo pozytywnie nas zaskakuje. Lecieliśmy do Lizbony. Teraz mamy 2 godziny wolnego i później lecimy do Ponta Delgada. Tak. No, ale lądowanie, Jezusie, tak go znosiło na wszystkim. Jak czasami się jeździ po wioskach i rzuca jak workiem ziemniaków, to właśnie tak nas rzucało jak workami ziemniaków w tym samolocie. Już się z Maćkiem śmialiśmy, że pilot albo pijany, albo pierwszy raz w ogóle leci samolotem i się uczy dopiero wszystkiego. Ale później wyszliśmy i prawie nas zmiotło z planszy, tak wiało. Także wytłumaczone jest. Jeszcze Beatka dostała ostrzeżenie na telefon od jakichś portugalskich służb wodnych, że jest ekstremalne zagrożenie życia na wodzie, że fale mega, wiatr mega. No i jestem w stanie w to uwierzyć. Idziemy szukać czegoś. Nie, najpierw idziemy szukać bramki. Tak. O ile w ogóle gdzieś to Później widnieje jakaś nasz lot. toaleta. No i coś zjemy jeszcze I sobie. coś zjemy, no. Lot opóźniony. Miał być o 18:10, jest 18:06, a dopiero będziemy zaraz zdawać karty pokładowe. Lądowaliśmy w Ponta Delgada. Opóźnienie mieliśmy, nie wiem, duże. Z 1,5 godziny. Chyba nie? Musimy znaleźć naszą wypożyczalnię naszego auta. I odebrać bagaż oczywiście, zapomniałem. Bagaż. Odebraliśmy auto. Toyota Yaris znowu. W tamtym roku też mieliśmy Toyota Yaris. Porobiliśmy zdjęcia wszystkich felg dla bezpieczeństwa, bo z tymi felgami to wiadomo, jak ktoś wypożyczał auto, no to wie, że trzeba na to uważać. I teraz mamy 38 minut, jeszcze pokazuję, do naszej miejscówki obok plaży Moisterios. Udało nam się znaleźć stację benzynową tylko, bo tak to już wszystkie sklepy pozamykane. Przez to opóźnienie niestety nie zdążyliśmy nic kupić, a na lotnisku też już wszystko było zamknięte, bo tu jest bardzo małe lotnisko. Jesteśmy już na miejscu, zostaliśmy bardzo miło przywitani przez gospodarza tutaj.
Dobra, bo mi porwiesz. Ej. Wstaliśmy. Dzień dobry. Noc była całkiem dobrze się spało. Dobrze się spało, no. Troszkę chłodno jest i też taki wilgotny klimat jest, więc w nocy ja to trochę odczułem. Ale dobrze się spało. Położyliśmy się koło 1:00. Jakoś tak. Tak. I staliśmy, jest przed 7:00. Kotki nas przywitały. Jeden, którego nazwaliśmy Miguel, już wszedł do nas do domu. Tak, już rzucił kole ze stołu. Tak. Teraz szykujemy kawkę. Idziemy myśleć, co dalej. Mamy taką miejscówkę na daszku, na kawkę. Oczywiście kotki nas tu oblegają i chcą wejść do środka. Już parę razy zrobiły włamanie. Trochę narozrabiały w środku. Trochę tak. Wyruszyliśmy. Pierwszy planowany przystanek to Boca do Inferno. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy będą chmury, czy będzie coś widać, czy nic nie będzie widać. Na razie jedziemy takimi krętymi drogami. No, mamy do celu 54 minuty, bo ta droga, która była w tamtym roku, jak byliśmy, jest dalej zamknięta i nie można skrótem przez Sete Citades pojechać. Musimy naokoło. Idziemy teraz podronować chwilę, bo znaleźliśmy takie fajne jeziorko, okrągłe, otoczone laskiem, które jest na górce i normalnie w życiu byśmy nie powiedzieli, że jest tam jeziorko. O, dokładnie tam. I Maciej już tutaj nam pokaże. Przyszliśmy nad akwedukt kolejny. 2 znaleźliśmy. Ale wydaje mi się, że jest więcej z tego, co tam na tablicy pisało. Bo kiedyś one tu służyły do transportu wody z jednej części wyspy na drugą. Poza tym nie znaleźliśmy, tylko wiedzieliśmy, że No to tak. są. My byliśmy tu w tamtym roku. Dobra. W tamtym roku znaleźliśmy. Tak. I przybyliśmy tu. Zmierzamy na... Miraduro Boca do Inferno. Tak. Ładny widoczek już przed nami. Jeszcze tam kawałek dalej musimy iść, bo się idzie tutaj naokoło. Dobrze, wchodzimy sobie, idziemy do auta. Gdzie teraz będziemy się kierować? Musimy zobaczyć na mapce, jak to wygląda. Ale chyba już musimy jechać w stronę Ponta Delgada i tam mamy też kilka Tak, punktów tu do zobaczenia. w okolicy Sete Citades na razie mamy wszystko zrobione. Później wrócimy jeszcze na te jeziorka. Jeszcze przez samo Sete Citades sobie przejedziemy na pewno. I teraz misja jest taka, żeby znaleźć coś do jedzenia, bo jeszcze śniadania nie jedliśmy. No, Jest godzina około 10 już. no chyba. pół do 11 chyba nawet. No i coś wypadałoby zjeść, bo na samej kawie nie można. No nie. Wjechaliśmy do Ponta Delgada, jesteśmy strasznie głodni i musimy znaleźć coś do jedzenia. A na naszej trasie nic niestety nie znaleźliśmy, nawet żadnego mini mercado. Zamówiliśmy kanapkę, wege burgera, jakieś chicken tenders i frytki i do tego 2 kawy. 23 euro wyszło, zobaczymy co to będzie. Można jeszcze tu kurczaki zamawiać, z tego co widziałem. I dużo ludzi bierze na wywóz. Zobaczymy, całkiem spoko to się wygląda. No i ten sklep, to jest sklep ogólnie. Można mięso też kupić. Tak, mięso można kupić, jakieś sałaty będzie. Będą nas wołać po numerze, ale będzie to na pewno po portugalsku. Więc nie będziemy wiedzieć, kiedy odebrać zamówienie. Ale chyba tylko my tu jesteśmy, nie z Portugalii, także domyślam się, że nie rozumiemy. Dostaliśmy jedzenie, ja mam kanapkę
Jakąś wieprzowiną. Beatka ma wege burgera. Jeszcze są tego... Tutaj jakiś kurczak. No i frytki. I picie. Tutaj ono z Azoru pochodzi, nie? Marakujowe. Wygląda spoko. Jemy, bo jesteśmy głodni, nie? Jak oceniasz Nako Talho and Takeaway? Nako tako. Nie, spoko było. Bardzo fajne połączenie sklepu spożywczego, mięsnego i takiej restauracji, bistro, czy czegoś takiego. Ja miałam wege burgerka z frytkami i z napojem kima. To jest jakiś azorski, marakujowy przysmak. A Maciuś miał bułkę, coś tam z bekonem i miał 2 rodzaje mięsa, sosik do tego, no i nie było warzywek, nie? No, niestety nie było warzywek, ale było smaczne. No pewno- i mieliśmy jeszcze chicken tenders, takie paluszki z kurczaka. No, były w porządku. Mogły być trochę lepsze, ale nie narzekamy. Brzuszki pełne, najważniejsze. Mamy jeszcze fryteczki na wynos do dokończenia. Tu jest I jedziemy jeszcze nasza, dalej. Tu jest jeszcze nasza furka. Nie pokazywałem wcześniej. Toyota Yaris. Tylko wewnątrz widzieliście. No, w tamtym roku mieliśmy identyczną. Ten sam model. Tylko inny kolor. Chyba. Chyba. Tak. No. No, nie mieliśmy białej. Siedzimy sobie i chillujemy przed takimi 2 wysepkami. To jest jedna wysepka. Aha. Tylko tam ona tworzy w środku takie kółeczko. A nazywa się ona... Ilhe de Villa Franca do Campo. Okej. Ale nie mówię po portugalsku, więc pewnie źle to wymawiam. Tam można chyba dopłynąć, bo widzę jakieś takie miejsce do zacumowania łodzi. Tak, tam są łódki. Pływają tam łódki, tam można kajakami sobie popływać. Da się tam wejść? O, Na górę jakoś? Okay. zależy z której strony. To nie z każdej strony się da. I gdzieś tam jest klif, z którego skaczą do wody w ramach zawodów Red Bulla. Udało nam się coś ponagrywać. Dron nie wpadł do wody, więc jest sukces. Chociaż trochę się tego obawialiśmy, bo jednak to jest kawał drogi nad oceanem. Co innego jak spadnie gdzieś w krzaki, no to się wejdzie w te krzaki i się go zabierze, a do wody to już tak średnio. Ale udało się. Wracamy do auta i ruszamy dalej. Zatrzymaliśmy się tutaj, żeby zakupić lokalne ciasteczko, które jest dostępne tylko tutaj. Beata bardzo chciała. Teraz zrobi test smaku. Mamy tak uroczo zapakowane ciasteczko. I próbujemy. Tak się prezentuje ciasteczko. Dobre. Chyba zakleja trochę. Zakleja, no. Zakleja. Mocno zakleja nawet. Ale dobre. Jest dobrze, że więcej nie wzięliśmy. Jedno wystarczy. Ale do kawki takie fajne, nie? Nie do kawki. Super. Fajne. Nie mam pojęcia, co jest w środku. To jest taki mokry, klejący biszkop. Takie ciasto, jak na babeczkę się robi. Zakalec. No taki trochę zakalec, ale bardzo dobre. Jesteśmy teraz na... Przy kościele Ermita Seniora da Paz. Byliśmy tutaj w tamtym roku i były kurki i przyjechaliśmy. Jest kogucik. Tak. W tamtym roku chowały się tak słodko przed deszczem. Tak. Ale wywołały też one ten deszcz. Cicho bądź, koguciku. Tak, zaczęły piać i zaczął padać deszcz. Taki kościółek, do środka się nie da wejść, ale są tu takie schody i do góry można przeczytać o historii, dlaczego ten kościółek powstał i tak się nazywa. Jest kicio. Ale chillera utopiał koci. Przyjechaliśmy na plantację herbaty Chagoreana. Idziemy podronować. Tak, a później wypijemy sobie herbatkę w środku, bo jest za darmo i kupimy również herbatki. Tak. I może puszkę z rybą.
W tamtym roku kupiłem puszkę z rybą azorską i jadłem ją na Bałkanach rok później. Wzięliśmy po herbatce zieloną, wzięliśmy i trochę pamiątek nakupiliśmy. Herbatę, magnes, rybę. Rybę w tym roku kupiłem z papryką. Tak, bo ostatnio miałem w sosie własnym, a w tym roku wziąłem z papryką, tak jak lubię. Chociaż szukałem z pomidorami, ale nie było. Może jeszcze na innych wyspach dorwę jakieś regionalne ryby azorskie w pomidorach. Maciej kupuje najgłupsze magnesy i Miłowski. Najgłupsze są najlepsze. Ja najbardziej lubię takie. Znajdujemy się w miejscowości Chabodjepejsze albo coś podobnego, co tłumaczy się dosłownie jako rybi ogon. I wiąże się z tą miejscowością bardzo ciekawa historia. Mianowicie w 2001 roku gdzieś tutaj rozbił się statek nazwany Sunkist 47, czyli pocałunek Słońca 47, który przewoził jakieś pół tony kokainy. Miejscowi znaleźli rozbity statek z kokainą i postanowili jej spróbować. W związku z tym, że ona była bardzo czysta i bardzo mocna, wielu z nich trafiło do szpitala z objawami przedawkowania, bądź po prostu zmarło z przedawkowania. Też czytałam bardzo taką ciekawą historię, w związku z tym, że tej kokainy było tak dużo, sprzedawali kufle do piwa pełne kokainy za 25 euro. No ale później oczywiście policja się o tym dowiedziała, ci, którzy zgubili swoją kokainę, też się o tym dowiedzieli i było trochę tam kwaśno między nimi. Ale w związku z tymi wydarzeniami do dzisiaj wielu mieszkańców nadal pozostaje uzależnionych od kokainy. I też Netflix wyprodukował serial bazujący na tej historii, która była kręcona właśnie tutaj w Chabodjepejsze. Wyjeżdżamy z miejscowości Rybi Ogon i kierujemy się teraz do sklepu. Było tam, no można było poczuć dreszczyk emocji. Wzrok mieszkańców siedzących bądź leżących na ulicach, bo tak też się zdarzało. Można było odczuć. No, jeden pan nawet zaczął coś do nas mówić podczas tego, jak Betty opowiadała. Ale na szczęście tylko o tym, żebyśmy nie chodzili po falochronie tam wysoko, więc spoko. Szybkie przejście po miejscowości i ruszamy dalej. Albo po prostu sobie wkręciliśmy, że na nas krzywo patrzyli wszyscy, bo mówiłam o tej kokainie całej. Może, nie wiem. Ale krzywo trochę patrzyli. Ale sami lokalsi tam raczej siedzieli. Tak, taka lokalna imprezka. Nie sądzę, żeby tam turyści jacyś teraz też chodzili obok nas. Nie widziałem przynajmniej nikogo, kto by wyglądał jak nie stamtąd. Stoimy teraz w korku azorskim. Musimy czekać, aż krowy przejdą, bo nie przejedziemy. Korek się zluzował. Staliśmy, jest godzina 7. Niestety bardzo wieje. Całą noc wiało, jeszcze coś nam skrobało w dach. Tak, myśleliśmy, że to kot nam tam skrobie w dachu, ale on dzisiaj wyszedł na ten balkonik i mówi, że nie było tam kota, więc nie wiadomo, co nam tam wlazło. Wydawało mi się, że jakby coś wlazło pomiędzy dachówki a dach, same te deski, ale nie wiem. No. W każdym razie wstaliśmy, zjemy, no i będziemy myśleć, co robimy, bo
No trochę wieje, chociaż już się trochę uspokoiło, ale no pokazuje tak do 50 km na godzinę wiatr. Także sporo. Tak właśnie wieje. Nasze śniadanie na dziś. Azorski ananas, jakieś 2 jogurty i granola. Elegancko. Jesteśmy na plaży Moisterios. Czarna plaża. Podobna do słynnej plaży Seixal na Maderze. Są tu takie skałki. Chcemy trochę zdjęć porobić. Jacyś ludzie moczą wodę, moczą stópki w wodzie, ale wieje strasznie, strasznie. Prawie jakbyśmy na Śnieżkę wchodzili. Przywitał nas piesek strażniczy. Dotarliśmy do Coś tam z diabłem. Portu Diabła. O, Porto do Diablo, jakoś tak. No To jest co? takie miejsce, gdzie się kotłują bardzo fale. Będziemy zobaczyć sobie. I pieski się kotłują do głaskanka. Tak. Taki spodzian. Co? Ojejujeju, ojejujeju. Och jejku. Ojejujeju. Chodź. No idziemy oglądać fale, tak. Idziesz z nami. Mamy nowego kompana. Idziemy razem oglądać. No To idziemy. jest pies przewodnik tutaj. Idziemy. Chodź. Nie, Beatka? Słucham? Pies przewodnik. Tak, dokładnie tak. Prowadzi nas, pokaże. Zapłaciliśmy głaskaniem. Patrz go. Boisz się, że cię zwieje, piesku? No i jak nas poprowadziłeś, piesiulku? Musimy się wracać. Przyjechaliśmy do Furnas, do najlepszej pizzerii w mieście i na całej wyspie. Możliwe, że nawet na całych Azorach. Pokażemy później. Minęła nas grupa pielgrzymów. Co roku na Azorach zbierają się w grupy, żeby obejść całą wyspę w 8 dni. Tak, robią to przed Wielkanocą, w okresie Wielkiego Postu. Nazywają się Romeiros. Oni noszą właśnie takie charakterystyczne chusty na plecach. Do tego mają zawsze różaniec i takie kraciaste koszule, także nie da się ich nie rozpoznać na drodze. Tak naprawdę najlepszą pizzerią na całych Azorach jest ten oto market. W tamtym roku jak tu byliśmy, to szukaliśmy bardzo długo Cozido, ale wszystko było zajęte. Tak. Więc wstąpiliśmy do tego marketu i okazało się, że pani nam zrobiła tutaj pizzkę w piecu do pizzy i była bardzo dobra. Także spróbujemy ponownie. Może dostaniemy. Niestety jestem zawiedziony, bo tutaj ostatnio były pizze, które pani robiła nam w tamtym piecu, a tych pizz teraz nie ma. Także będziemy musieli coś innego przekąsić. Wrzucamy kartki, są 2 dziurki, jest Correiro Azul i Correiro Normal. Rzucam do Normal, mamy nadzieję, że dojdzie. Niestety misja pizzka póki co nieudana, ale wieczorem mamy w planach zrobić sobie sami pizzkę. Wpadliśmy do takiej restauracji.
Valle des Furnas i w tym roku chyba uda nam się Cosido zjeść. Zobaczymy, może nie będzie dostępny albo coś. Różnie to bywa. Beatka wypatrzyła jakieś groszkowe meatballsy. Jakieś pulpeciki, zobaczymy co to będzie. No w tamtym roku przecież jak znaleźliśmy otwartą restaurację, to nie mieli Cosido, No tak. nie? Tak. A tam gdzie było, to trzeba było rezerwację mieć i było... Oj, pełne. Ale dużo ludzi tutaj widzę się rozkłada jakby, więc możliwe, że się uda. Chcę zupę fasolową. Taki rosół, taki pomidorowy. Spoko. Dobra. I warzywka są w środku. O, i makaron. Dostaliśmy jedzenie. Tak się prezentuje Cosido. Jest podawane z ryżem. Są tu różne mięsa i kiełbasy i warzywa. Beatka zamówiła Pulpeciki. pulpiki. Też są podane z ryżem, z jakimś sosikiem. Chyba to jest papryka i mini sałateczka. Tutaj są te pulpeciki. Główne te jest. Tu są z warzywkami w środku. Jest groszek, kukurydza, marchewka. Dobra? O, dobra. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Dobre, potwierdzam. Dobre. Wcinam moje Cosido. Cosido zaliczone. I było to przeżycie niezwykłe. Aczkolwiek powiem tak, że więcej nie zamówiłbym Cosido. Nie było, że niedobre czy coś. Bo składało się to z wielu mięs i warzyw. Tylko wszystko to wyglądało tak, jakby się wyciągnęło z zupy po prostu. I takie już długo sobie leżało. Ja czasami takiego kurczaka z rosołu wyciągam i sobie tak podjadam. I to jest coś w tym stylu. I myślę, że to nie jest kwestia restauracji, tylko samego dania. Myślę, że jeżeli dodać by do tego jakiś ciemny sos, czy coś takiego, mniejsze kawałki przede wszystkim tego mięsa, pociachane to jakoś, to by to też inaczej się prezentowało. Ja bym to tak przyrządził na przykład, bo ja gulasz w takiej formie znam, a widocznie tutaj gulasz to jest coś takiego. Ale jest zaliczone Cosido. Przyjechaliśmy do parku na wschodzie wyspy, obok miejscowości Nordeste, w poszukiwaniu gila azorskiego. Ten ptaszek żyje tylko tutaj i mamy nadzieję go spotkać. Aczkolwiek może to być trudno. Tylko na wyspie Sałomigłę i tylko w jej wschodniej części. Więc zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie. O! To jest on! To jest on! Rób mu zdjęcie! Nie! To był on! Mam nagrane! Znaleźliśmy gila azorskiego, to był on! Tylko nie zdążyliśmy mu zdjęcia zrobić. Poleciał. Beatka, ornitolog, próbuje porobić zdjęcia ptakom. Tutaj wygrzebują ptaki robaki. Znaleźliśmy ich tajny spot. Wchodzimy już do szlaku z trasy endemicznej i będziemy kierować się powoli do domu. Nie wiemy, czy widzieliśmy. Musimy zweryfikować jeszcze. Ale wydaje mi się, że może nie wszystkie, ale jeden z nich przynajmniej to wybić. Trochę wieje znowu. Ale damy radę. Wracamy. Pogoda, jak widać, wieje i leje. Maciuś, jak się prowadzi? No, auto trochę zwiewa drogi, ale jedziemy, dojedziemy. To mamy godzinę 14 do domu. 65 km. Jeszcze zahaczymy o jakiś sklep. Tak. Kupimy coś na kolację. I będziemy się pakować. Kładziemy się spać, bo jutro wcześnie rano mamy lot.
byliśmy w sklepie, kupiliśmy sobie kolację i takie urocze wypieki. To jest pastel de nata coco, kokosowe chyba, a to jest bolo de arroz. Zaraz Wygląda zrobimy. fajnie. Wygląda fajnie ta babeczka, to też wygląda fajnie. Zrobimy test smaku. Ale dobre, Dobra? dobre. Takie Które wilgotne, Które kokosowe. lepsze, to czy to wczorajsze? Nie wiem, Nie możesz się zdecydować. nie. Fajnie, taka Dobra. mokra kokosanka, No. nie? Dobra, to zaraz sobie wiem. No, I teraz to. kurde, To jest mi taki- kawałek. Muffinek, ale taki wilgotny, też fajny. Dobre, Dobra. dobre, nie? No pierwsze lepsze, ale to też dobre. No mi to też smakuje bardzo. Fajne. Dzień dobry, meldujemy się Dzień z lotniska na São Miguel. Lecimy na Flores. Przed nami 1,5 godziny lotu. Już nadaliśmy bagaże, możemy ruszyć dalej. Wstaliśmy o godzinie 4 i lot mamy o 7. Tak? Także Jeżeli- poczekamy trochę. No i idziemy się sprawdzić na kontroli i lecimy dalej. Nasza maszyna już stoi. Taka maszyna. Już siedzimy. Tak wygląda nasze śmigło. Czekamy na start. 9 rzędów jest po 2 miejsca.